stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Daj suba, pokażę Ci jak przeżyć. To uczciwe. Sosna to jednak bardzo poczciwa roślinka na naszym terenie, ponieważ jest zielona przez cały rok i z ich igieł możemy na okrągło przyrządzać sobie pyszną herbatkę, która będzie zawierała duże ilości witaminy C, ale co więcej, sosna właściwie przez cały czas puszcza pędy. Oczywiście na wiosnę przyrosty są największe, jednak nawet w grudniu, a teraz mamy grudzień, można sobie takiego pęda urwać. On jest w środku zielony i można sobie go najzwyczajniej zjeść. Oczywiście zjadamy środek, a resztę wrzucamy. Co prawda marny to posiłek, ale bardzo smaczny, bym powiedział sosnowy. Oprócz tego do tej pory można w szyszkach znaleźć nasionka. Aczkolwiek to drzewko jest za małe, idziemy poszukać szyszki, w której znajdziemy pyszne i bardzo odżywcze nasionko. W grudniu można znaleźć także jeszcze borówki czerwone. Co prawda prawdopodobnie są już przemrożone, ale je spróbujmy. Pyszne borówki. Jak na grudzień. 3 ostatnie znaleźliśmy. A nie, przepraszam bardzo. To jeszcze kolejne. No. Jeszcze ostatnie jakieś znaleźliśmy. No i oczywiście w ręku trzymam mleczyk, który jeszcze gdzieś tam wyrósł. I którego oczywiście też można zjeść. Mleczyk. I borówki. I sosna. Jedzenie dzikie w grudniu. Okazuje się, że żeby znaleźć szyszkę, to nie jest takie proste, ponieważ sosny rosną bardzo wysoko, a w tych na ziemi już najprawdopodobniej nasionek nie ma. I dlatego tutaj znaleźliśmy taką gałąź, z której można coś urwać i może jakieś nasionko znajdziemy. Co prawda nadal jeszcze nie znaleźliśmy szyszki sosnowej, w której byłyby nasionka, jednak znaleźliśmy szyszkę świerkową, w której także znajdują się nasionka. Nie wiem, czy tutaj widać, ale mamy do dyspozycji nasionko. Co prawda ono jest mikroskopijne, ale miękkie i bardzo smaczne. Oczywiście z takiej szyszki nie wydobędziecie dużo nasionek. Prawdopodobnie przydałby się w tym celu nóż. Ale mamy dwa nasionka, które smakują bardzo dobrze. Tak bym powiedział, świerkowo. Nie zjadamy. Tych szyszek tutaj jest więcej. Musicie znaleźć taką szyszkę zamkniętą, jak ta. No z takich pootwieranych to już tam prawdopodobnie nie będzie nic do zjedzenia. Ale no weźmy taką. W takiej. Się przełupuje. No i szukamy, czy są jakieś ziarenka. No proszę, są. Klei się jak sosna. Smakuje całkiem dobrze, świerkowo. A tymczasem idziemy dalej szukać, co można zjeść jeszcze w grudniu. Mam nadzieję, że znajdziemy nasiona sosny. Nie minęło kilka minut, a my znów natrafiamy na jedzenie. Przecież tu jest pełno podagęcznika. Proszę bardzo. Nawet w grudniu można znaleźć podagrycznik i go sobie zjeść. Oczywiście tutaj ten teren jest niezbyt zachęcający do spożywania tejże roślinki, aczkolwiek jeżeli bym to umył, to może bym to zjadł. Podagrycznik. Nie minęło kilka kroków, a my znów znaleźliśmy coś do jedzenia. Kwiatostany leszczyny. No, można jeść spokojnie. Co prawda, być może nie jest tak wykwintne w smaku, ale nie jest gorzkie. Od biedy może być. Mamy też łopian. Próbowałem go wyrwać. Jak widać, pełno mi się przyczepiło rzepów. W każdym razie łopian, korzeń łopianu już do tej pory się nie nadaje. Jak widzicie, jest już zgnity.
No to teraz czeka mnie mozolne łuskanie. A mam całe ręce zaklejone sosną i świerkiem. O, tutaj to można przeskoczyć. Myślałem, że ten jest ten. No ale w razie co, jakaś płatka jest. Jakby była szersza rzeka. No, ale my sobie przeskoczymy z Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Ja nie skaczę, sorry bardzo. Ja nie skaczę, szkoda mi butów. Został mi but! Powiem wam, że gra była warta świeczki, bo szyszkę znalazłem. Tylko zastanawiam się, jak teraz wrócić z powrotem. Proponuję ci iść naokoło. Nie chce mi się. Opa! Teraz się udało. Okej. Nie nasionek? Nie wiem, czy te nasionka widać, ale w środku tam zdecydowanie się one znajdują. Ja spróbuję je czymś wyłuskać i pokażę. Kosztowało mnie to trochę wysiłku, ale w końcu znaleźliśmy orzeszek, który można sobie z całą pewnością zjeść. Super. Ale więcej nie wydłubuję, bo mi się nie chce. Przydałby się z całą pewnością nóż, bo bez noża to niewiele można zrobić. Przepraszam za jakość, ponieważ niestety, ale nie mamy dzisiaj 4K, gdyż mój GoPro niestety się rozładował, więc nagrywamy telefonem, który niestety czasami też nie łapie ostrości i ma wiele różnych innych problemów. Wiedz jednak, że to jest tylko dzisiaj. Zatem, jeżeli Ci się nagranie spodobało i chcesz poznawać więcej dzikich roślin jadalnych, to subskrybuj mój kanał i polub ten filmik, a z całą pewnością zmotywujesz mnie do dalszej pracy. Dzięki, cześć! Generalnie, czy komary są jadalne? Otóż tak, są jadalne. Posłuchajmy, może coś nam powie. Jednak, jak powiedział Paracelsus, jednak jak powiedział Paracelsus, Jesteś pewien, że to ten gościu? Oj, panie magistrze inżynierzy, jak się nauczyłeś?